Cześć! W dzisiejszym odcinku dowiecie się dużo ciekawych rzeczy na temat sportowych układów wydechowych. Zapraszam. Jesteśmy tą moc w aucie w stanie podnieść. Do pewnego momentu oczywiście możemy sobie na to pozwolić, nie modyfikując mechanicznie auta. Natomiast jak wszyscy wiemy, apetyt rośnie w miarę jedzenia. A już na pewno chcemy być lepsi niż nasz kolega z tym samym autem. Dokładnie, wiadomo. I tutaj na pewno pojawia się takie hasło: downpipe, katalizator sportowy bez lub z katalizatorem, jakaś silnica układu wydechowego, czy tłumiki takie, aktywne, pasywne, głośno, cicho. Zaraz wam wszystkim pokażę. Wyjaśnijmy te pojęcia. Osoby zainteresowane takim tematem zadają sobie pytanie, czy tego potrzebuję, czy warto, jak zrobić to dobrze, ile będzie to kosztowało, na czym oprzeć swoją potrzebę, biorąc pod uwagę kwestie techniczne, materiałowe, jak również rozwiązanie, a więc żeby wydech działał, brzmiał i wyglądał. Wszyscy posiadacze Golfa R, którzy mają przewymiarowany układ wydechowy, na pewno kojarzą, czym jest buczenie w aucie. Jest ze mną Kamil, właściciel i założyciel firmy Arthouse, który od ponad 6 lat zajmuje się układami wydechowymi. Cześć Kamil. Cześć Jerzy. Siemanko. Miło Cię widzieć. Sposobów modyfikacji jest wiele tak naprawdę, przy czym rozróżniamy dwa główne. Układ wydechowy bez katalizatora, który powoli odchodzi do lamusa, dlatego że przepisy są jakie są. I układ wydechowy z katalizatorem sportowym, który bardzo często jest elementem 3- lub 4-krotnie mniej restrykcyjnym niż ten oryginalny. I tak naprawdę tutaj zaczyna się nasza przygoda z układem wydechowym i to jest najbardziej popularny element układu wydechowego, jaki poddawany jest modyfikacjom w imię podnoszenia mocy w silniku. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda taki downpipe i może przeszedłbyś dla nas przez po prostu poszczególne elementy układu wydechowego, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda i czegoś się nauczyli. Oczywiście, przygotowałem dla Was parę przykładów. Jest tutaj nie tylko kolektor wydechowy, nie tylko downpipe. Zaraz przejdziemy do tłumików. Idąc po kolei, jeżeli mówimy o układzie wydechowym, tak jak wcześniej wspomniałem, najczęściej pierwszym elementem układu wydechowego jest downpipe, czyli coś, co mocujemy bezpośrednio do turbiny. W aucie, które ma oczywiście turbinę. Oczywiście, takich aut jest coraz więcej. I to jest pierwszy element układu wydechowego. To jest tak zwany downpipe. Tutaj w tym elemencie układu wydechowego temperatura jest najwyższa. Z racji tego, że jest to najbliżej silnika, najbliżej turbosprężarki, wraz z rosnącą odległością od silnika, od sprężarki, temperatura gazów spalinowych oczywiście spada. Biorąc pod uwagę, że katalizator potrzebuje temperatury, żeby swoją pracę, jaką jest kataliza spalin, wykonać, nie możemy odsunąć go za bardzo, natomiast jeżeli mamy taką możliwość, delikatnie uciekamy od turbiny, od silnika po to, żeby ta temperatura również nie była zbyt wysoka. Tak więc jeżeli budujemy układ wydechowy, zaczynamy od downpipe'a. Jeżeli mamy taką możliwość, bo jest to podyktowane miejscem, staramy się katalizator odsunąć od turbiny, od silnika po to, żeby ograniczyć temperaturę, która ma wpływ na jego żywotność. Czyli nie jest tak, jak niektórzy robią, że najpierw wymieniasz końcowy tłumik, żeby mieć lepszy dźwięk i to od razu ci daje moc. Największe przyrosty są na początku, prawda? Tak, jeżeli mówimy o performance'ie, jeżeli mówimy o budowaniu mocy, zdecydowanie największy potencjał drzemie w sekcji pierwszej, jaką jest downpipe, z tego tytułu, że mamy tam katalizator i jest on restryktorem w naszym układzie wydechowym. Zaczęliśmy od układów doładowanych, tak więc od pierwszego elementu układu wydechowego, jakim jest downpipe. Zanim mamy sekcję tak zwaną catback. Często spotykacie się pewnie z tego typu pojęciem, kiedy pojawia się potrzeba budowy, zakupu układu wydechowego. No, aftermarketowe zestawy często są właśnie catback albo określone catback są plus takim downpipe. mianem catback, tak. W skrócie oznacza to, że układ wydechowy zaczyna się za katalizatorem i stanowi o całej reszcie układu wydechowego. W bardzo wielu przypadkach jest to jeden element, na ten przykład na przykład BMW serii G, gdzie poza downpipe'em, który jest połączony z turbiną i z resztą układu wydechowego, ten układ wydechowy występuje jako monolit. Jest to po prostu cała reszta układu wydechowego. Są też przypadki, w których możemy dzielić ten układ wydechowy na część środkową i część końcową. Wtedy spotykamy się z takim słowem, z takim pojęciem, jakim jest axle-back. Tak więc jeżeli zaczynamy układ wydechowy za katalizatorem, jest to catback. Jeżeli możemy ten układ wydechowy dalej jeszcze podzielić na część środkową i końcową, to ta część środkowa będzie nazywała się midpipe'em, a część końcowa axle-back, czyli od elementu, jakim jest tylne zawieszenie, do samego końca, aż po końcówki układu wydechowego. Nie zawsze układ wydechowy w środkowej części posiada dwie rury. Spotykamy się głównie w autach czterocylindrowych, ewentualnie w jednostkach rzędowych, gdzie układ wydechowy w środkowej części jest pojedynczym elementem, jest to pojedyncza rura
I tam, jeżeli mamy nad czymkolwiek dywagować, mówimy o tym, że jest to układ wydechowy w części środkowej rezonowany lub nie. Rezonator jest to bardzo prosty tłumik pojemnościowy, który za zadanie ma przede wszystkim pozbawić akustycznie układu wydechowego pewnych jego mankamentów. Kiedy na przykład budujemy sekcję środkową, która tego rezonatora nie posiada, cieszymy się głębszym, bardziej donośnym dźwiękiem, natomiast borykamy się z takim... Dron, tak zwany. Czyli z czego wynika ten dron? Jeżeli już spotykamy się z efektem drona, który niejednokrotnie pewnie pojawiał się, zwłaszcza u posiadaczy dwulitrowych silników benzynowych. Volkswagena. Na przykład. Tak, czyli wszyscy posiadacze Golfa R, którzy mają przewymiarowany układ wydechowy, na pewno kojarzą, czym jest buczenie w aucie. Tak, to jest rezonans i rezonans, a w zasadzie rezonans Helmholtza, to zjawisko, w którym mówimy o buczeniu, natomiast jest ono determinowane przez nakładanie się fali w układzie wydechowym dalej niż 1/4 jej długości. Wtedy pojawia się coś takiego, co jest nam w stanie odebrać wszelką przyjemność z jazdy i co ważne, stanowi o tym, że nasz układ, nawet jeżeli nie jest głośny, buczy w środku. Czyli musimy mieć tłumik środkowy, żeby się pozbyć buczenia? Czy są jakieś alternatywy? Nie zawsze. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę różnej maści silniki, a co ważne, trzeba tutaj wspomnieć, układ wydechowy tylko i wyłącznie obrabia dźwięk, jaki jest generowany przez silnik. Wiadomo, że bez układu wydechowego każdy silnik brzmiałby tak samo, mielibyśmy po prostu straszny hałas. Natomiast w zależności od tego, w jakiej kolejności następują zapłony w silniku, jakie są czasy rozrządu, ten rezonans w pewnych samochodach występuje i jest bardzo ciężkim tematem, jeżeli mówimy o walce z rezonansem. Są też takie, w których ta sekcja środkowa nie potrzebuje żadnych rezonatorów, żadnych pojemnościowych, żadnych rozwiązań typu rezonator Helmholtza, bo zwyczajnie sposób, w jaki spaliny opuszczają silnik, stanowi o tym, że ten rezonans tam będzie niezauważalny. Widzieliście na pewno samochody do drag racingu, które mają po prostu rurę wydechową wyprowadzoną przez maskę, tak? Nie ma tam w zasadzie tego układu wydechowego, to jest downpipe, tylko że on idzie w górę, spaliny wylatują. W samochodzie ulicznym oczywiście nie można tak zrobić, ale czy to jest podyktowane tym, że faktycznie zyskujemy wtedy moc, czy to jest podyktowane tym, że na przykład już jest za duży ten układ wydechowy dla danego samochodu i on by się nie zmieścił? Jak to działa? W praktyce w autach doładowanych, jeżeli chodzi o średnicę układu wydechowego oraz jego długość, teoretycznie on może być krótki, aby tylko wyprowadził spalinę poza auto. Natomiast biorąc pod uwagę użyteczność takiego auta na ulicy, no musimy te spaliny wyprowadzić poza obrys z tyłu. No, oczywiście z drobnymi wyjątkami, jak na przykład G-klasa. Natomiast czysto teoretycznie w układzie doładowanym, jeżeli mowa o silnikach doładowanych z użyciem turbosprężarki, układ wydechowy, jeżeli może mieć pół metra, nie wpłynie to w żaden sposób na jego moc. Tak więc bardzo często, czy to drag racing, czy dyscyplina, jaką jest drift, tam często widzimy, że ten układ wydechowy czasem ma nad pół metra. Nie, to chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby gorące spaliny wyprowadzić poza obrys auta. Więc jeżeli uciekamy z masą i nie potrzebujemy spełniać pewnych norm emisji decybeli, tak zwanego hałasu, to ten układ wydechowy może mieć pół metra, on będzie tak samo mocno efektywny. Czyli to jest kwestia masy. Dokładnie tak. Okej. I prostoty. Czysto teoretycznie układ wydechowy powinien mieć budowę lejkową. Tak więc przy samym silniku im bliżej powinien mieć większą silnicę niż na końcu, zwłaszcza w autach wolnossących. W autach doładowanych teoretycznie również. W praktyce, jeżeli układ wydechowy miałby cały czas tą samą silnicę od samej sprężarki do samego końca, efekt rezonansu, jeżeli ma się pojawić, będzie potęgowany. Dlatego spotykamy się z tym, że układ wydechowy na początku ma większą silnicę niż na końcu. W autach wolnossących dlaczego tak jest? Dlatego, że na miarę dbałości o dynamikę przepływu spalin, a więc chcemy, żeby te spaliny jak najszybciej opuszczały układ wydechowy, musimy pamiętać o tym, że na miarę różnicy temperatury na samym początku układu wydechowego jest najwyższa, na samym końcu jest najniższa. Budową olejkową układu wydechowego wpływamy na to, że prędkość wylotu spalin jest względnie cały czas taka sama. A więc na miarę spadku temperatury zawężamy tą średnicę układu wydechowego, tym samym stanowimy o tym, że te spaliny jeszcze troszkę przyspieszają. Tak więc cała teoria, jeżeli chodzi o budowę olejkową układu wydechowego, zawiera się przede wszystkim w akustyce oraz w zracjonalizowanym przepływie spalin. W największym stopniu, jeżeli chodzi o obróbkę akustyczną,
w silnikach spalinowych w największym stopniu determinują to tłumiki końcowe. Oczywiście każda część układu wydechowego odgrywa w tym jakąś rolę, tak? Tak jak wspomnieliśmy na początku, ten downpipe będzie tym restryktorem, którym może uwolnić największe przepływy. Natomiast sam downpipe nie będzie obrabiał tego dźwięku, który bardzo często jest tą właśnie indywidualną potrzebą naszych klientów. Tylna sekcja, tak więc ten axle back, to jest element, który w największym stopniu akustycznie oprawia nam tą barwę dźwięku. Czyli jeżeli chcemy budować układ wydechowy, który będzie przepływowy, ale będzie cichy, budujemy tłumiki pojemnościowe. Jeżeli chcemy budować układ wydechowy, który będzie pracował w zależności od trybu jazdy, a więc będzie tłumikiem aktywnym, budujemy układ aktywny wyposażony w przepustnicę układu wydechowego. To jest element, który w największym stopniu na samym końcu obrabia nam dźwięk w układzie wydechowym. Rozwiązań mamy parę. Są to tłumiki pasywne, są to tłumiki komorowe, przelotowe i bardzo często produkowane przez nas tłumiki aktywne, a więc posiadające dwa obiegi, które stanowi o tym, że układ wydechowy jest głośny albo cichy. Na pilota, na guzik, czy ewentualnie po trybie jazdy. Czyli tak zwane klapy w Tak wydechu. jest. Przepustnica wydechu. Okay. Od razu Wam powiem, bo jest to bardzo częste pytanie, czy jesteśmy w stanie dołożyć przepustnicę do układu wydechowego? Możemy wszystko, ale jest to niepoprawne, jeżeli chodzi o technikę, jeżeli chodzi o przepisy, dlatego że przepustnica w układzie wydechowym aktywnym jest elementem integralnym tłumika. Warto zaznaczyć, że jeżeli spotkamy się z czymś takim, o co pytają klienci, czyli dołożona przepustnica, tak, można to zrobić. Dlaczego tego nie robimy? Dlatego, że jest to wbrew przepisom. Pamiętajcie, że spaliny muszą opuszczać obrys auta. Więc jeżeli z tego tłumika chcielibyśmy zrobić tłumik aktywny, nie wystarczy do niego dołożyć przepustnicę. Musimy go zbudować na nowo po to, żeby był tłumikiem aktywnym. Co tam mamy fajnego? Porozmawiamy jeszcze chwilę o układach wydechowych aktywnych, a więc takich, które posiadają przepustnicę. Tak, to jest przepustnica układu wydechowego. Jak działa, z czego jest zbudowana, co zrobić, jaką wybrać, żeby było fajnie, żeby działała i żeby była żywotna? Musi być wykonana z tego samego materiału, z którego jest wykonany układ wydechowy, czyli najczęściej jest to produkt nierdzewny. Przepustnica w prostej formie otwiera lub zamyka jeden z dwóch obiegów w układzie wydechowym. Tak jak Wam pokazywałem, tak jak wspominałem o tym, co siedzi w naszym tłumiku, z użyciem przepustnicy jesteśmy w stanie wybrać jeden z dwóch wariantów pracy każdego tłumika, który jest zbudowany w oparciu o rozwiązania aktywne. I w prostej postaci, jeżeli taka przepustnica jest zamknięta, nasze spaliny lecą przez wydech. Jeżeli jest otwarta, w pewnym stopniu go omijają. Dzieje się to wszystko w już zamkniętym poszyciu tłumika. Jeżeli chodzi o sterowanie takimi przepustnicami, bywa różnie. Wszystko jest podyktowane tym, czy fabrycznie przepustnice w naszym samochodzie występowały, czym są sterowane, czy są to przepustnice podciśnieniowe, czy elektryczne, a jeżeli ich nie mamy, możemy uposażyć taki układ wydechowy w przepustnice, które są sterowane za pośrednictwem guzika lub pilota, które jest to osobnym modułem sterującym pracą układu wydechowego. Tak więc tak, każdy może mieć układ wydechowy aktywny. I też, tak jak mówisz, nie wymaga to dodatkowego miejsca pod autem, bo to się wszystko odbywa wewnątrz końcowego tłumika, tak? Jakkolwiek taki układ wydechowy aktywny zajmuje troszkę więcej miejsca, natomiast bardzo rzadko spotykamy się z takimi autami, żebyśmy mieli jakiś problem tytułem tego, że tłumik aktywny nam się nie zmieści. To są naprawdę bardzo odosobnione przypadki. I co ciekawe, bo na pewno chcecie wiedzieć, jaka różnica może zawierać się w układzie wydechowym aktywnym w sytuacji, kiedy pracujemy w trybie cichym albo głośnym. Pamiętajcie, że budując układ wydechowy aktywny oparty o indywidualne rozwiązania, on może pracować tak głośno, jak tylko chcecie i być w trybie komfortowym tak cichym układem wydechowym, jak tylko chcecie. Uprzedzam pytanie? Tak, układ wydechowy, modyfikowany układ wydechowy, budowany na życzenie, układ wydechowy sportowy może być tak cichy, jak układ oryginalny w waszym aucie. Wystarczy pochylić się nad jego budową. Skoro już mowa o tłumikach, to porozmawiamy o tym, z czego jest wykonany tłumik, jak jest wykonany i jakie jest jego zadanie oraz w jaki sposób możemy wpływać budową tłumika na to, jak nasze auto faktycznie brzmi. W większości z Was na pewno tłumik kojarzy się z czymś takim. Jest to najprostszy tłumik, zresztą jest to rezonator, o którym rozmawialiśmy wcześniej w kwestii wyciszania rezonansu w sekcji środkowej. Tłumik jest elementem, który wytłumia pracę układu wydechowego, jak sama nazwa wskazuje.
Jak jest zbudowany tłumik? Jakie są możliwości, jeżeli chodzi o jego indywidualne wykonanie? Zaraz wam powiem. Najpierw powiedzmy, z czego się składa tłumik. Tłumik tak naprawdę posiada 3 główne elementy, które stanowią o jego budowie. Jest to poszycie tłumika, a więc blacha, która stanowi o tym, co się dzieje na zewnątrz. W tym przypadku jest to tłumik okrągły. Denko tłumika, które posiada 2 wartości, jakie nas interesują, mając średnica zewnętrzna i wewnętrzna, oraz perforacja, która współpracuje z wytłumieniem tłumika w jego wewnętrznej części. Bardzo ważnym elementem przy budowie tłumików jest przede wszystkim jakość użytych materiałów. W zasadzie jak wszędzie, tak? Jeżeli mówimy o skuteczności jakiegokolwiek tłumika, najważniejszym elementem, na którym opieramy budowę tłumika, jest produkt, którym wyciszamy. Tak więc tak zwane wypełnienie tłumika. W naszym przypadku używamy produktu, jakim jest silikat. Jak zauważycie, nie jest to typowe rozwiązanie, z którym spotykamy się w tłumikach. Nie jest to materiał, który ma taką drobną strukturę przypominającą włosy. Jest to przędza. Przede wszystkim nie jest to materiał szklany, tylko jest to silikat. Produkt jest odporny na temperaturę do 1200 stopni oraz jest bardzo żywotny. Natomiast sama budowa, w odróżnieniu od takiej drobnej struktury typowych tłumików, wpływa na to, że możliwości akustyczne, a więc i absorpcyjne tego materiału są dużo wyższe niż konwencjonalnych materiałów. Czyli mówiąc prościej, jesteś w stanie więcej wyciszyć mniejszym tłumikiem niż innym materiałem, tak? Dokładnie tak. Ten sam tłumik z tym materiałem w środku jest w stanie wykonać dużo większą pracę niż konwencjonalny materiał, który jest używany do budowy chociażby fabrycznych układów wydechowych. No i też pewnie przy podniesieniu mocy samochodu, gdy wzrasta temperatura spalin, seryjne rzeczy pewnie nie wystarczają, prawda? Dokładnie tak. Pamiętajmy, że tak jak mówiłem, ten materiał wytrzymuje do 1200 stopni. Jeżeli chodzi o warunki, w jakich pracuje tłumik, to jest temperatura, która znacząco przewyższa realne wartości osiągane nawet w mocnych jednostkach spalinowych. Wiemy już, co jest w środku tłumika, natomiast co zrobić, żeby on był żywotny? Przede wszystkim musi być wykonany ze stali nierdzewnej. Bardzo popularny materiał i dbamy o to, żeby każdy element układu wydechowego, a więc ten należący najbardziej na temperaturę oraz niesprzyjające warunki, również był elementem wykonanym ze stali nierdzewnej. Tak więc reasumując, cały tłumik jest wykonany ze stali nierdzewnej. Od środka w każdym tłumiku przelotowym, który ma za zadanie wytłumić niejako pracę układu wydechowego, spotkamy tego typu rurę perforowaną. Rura perforowana, współpracując z wygłuszeniem, które jest w środku w tłumiku, w uogólnieniu cały ten hałas, który jest generowany przez układ wydechowy, w tym miejscu jest absorbowany przez nasze wytłumienie. W praktyce, jeżeli chcemy budować układ wydechowy, używając takiej perforacji, owijamy ją stalą nierdzewną, osadzamy w tłumiku, następnie wypełniamy go silikatem po to, żeby nadać mu właściwości akustyczne. Jak dobrze rozumiem, to tego typu tłumik, w odróżnieniu od tłumika komorowego, jakby nie robi restrykcji żadnej na przelocie, a jednocześnie wycisza, tak? Bo te spaliny nie muszą sobie Dokładnie krążyć, tak? Tłumiki komorowe są częściowo już wypierane z ogólnego użytku. Jeżeli chodzi o plusy, minusy tłumików przelotowych, tłumików komorowych, na pewno tłumiki przelotowe, tak jak wspomniałeś, będą stanowiły o mniejszej restrykcji, ale będą również bardziej żywotne. Trzeba pamiętać, że to, co dzieje się pod dużym ciśnieniem w tłumiku komorowym, będzie stanowiło o tym, że jego wyeksploatowanie nastąpi w dużo szybszym czasie niż w tłumiku przelotowym. A jeżeli chodzi o kwestie restrykcyjne, no nie mamy czego porównywać. Tłumik przelotowy będzie dużo bardziej efektywnym rozwiązaniem niż tłumik komorowy. Jak również będzie budował inny dźwięk. Trzeba pamiętać o tym, że tłumik komorowy lub tłumik przelotowy, tak więc pojemnościowy, będzie generował zupełnie inną akustykę. Tłumik komorowy może ciut bardziej wyciszał auto, natomiast ma tą metaliczną charakterystykę. Odpowiednio większy tłumik przelotowy jest w stanie również go wyciszyć, natomiast pozostawi dużo większą swobodę, jeżeli chodzi o dźwięk. Tak więc tłumik komorowy w takim ujęciu produkcyjnym jest dużo prostszy do wykonania i jeżeli producent boryka się z jakimś problemem w układzie wydechowym, a trzeba pamiętać o tym, że taki układ powstaje bardzo długi czas, jest w stanie tymi komorami wpłynąć na to, że czy rezonans, czy barwa
czy jakiekolwiek inne niesprzyjające wartości będą niwelowane poprzez kolejne komory, które spotkamy w tego typu tłumikach. Czyli regulacja dodatkowa dla producenta. Dokładnie Na tak. etapie już Więc jeżeli późniejszym. na Okej. etapie projektowania układ wydechowy auto wyjdzie za głośny, dorzucamy komorę, może 2, może 3, może 5. Wygląda to naprawdę bardzo różnie. Wyciszamy auto. Natomiast jeżeli mówimy wtedy o performance'ie, no to taki tłumik musimy zastąpić innym rozwiązaniem. Stal nierdzewna to już rozumiemy, że powinniśmy mieć wydech ze stali nierdzewnej. Jakie to ma zalety oprócz tego, że jest nierdzewne i że możemy to sobie customowo zrobić w stosunku do OM-owego wydechu? Czy to jest lżejsze, czy to jest cięższe? Czy są jakieś jeszcze inne rozwiązania? Tak, oczywiście. Zacznę od tego, że stal nierdzewna przede wszystkim żywotność, tak? Jest elementem żywotnym, jest elementem, który jest odporny na warunki drogowe i przede wszystkim na bardzo wysoką temperaturę. Stal czarna dużo szybciej degradowałaby w wymiarze użytkowania w takim charakterze sportowym. Tak więc biorąc pod uwagę, że budujemy układ wydechowy na poczet pewnego performance'u lub brzmienia, jeżeli jesteśmy w stanie użyć lepszych materiałów, staramy się to zrobić. Jakie mamy jeszcze inne wyjścia? Rzadko, bo rzadko, ale spotykamy układy wydechowe z aluminium. Nie jestem zwolennikiem tej metody. Zostawmy aluminium na inną przestrzeń. Natomiast coraz częściej spotykanym materiałem w kwestii budowy układu wydechowego jest tytan. Najważniejszym aspektem, który stanowi o tym, że wybieramy tytan, jest oczywiście waga. Jeżeli radykalnie staramy się obniżyć masę auta, tytan jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że tam parę ładnych kilogramów w układzie wydechowym można urwać. Natomiast tytan ma minusy, ma ich całkiem sporo, bo przede wszystkim tytan nie jest materiałem, który do układów wydechowych jest przeznaczony. Jest bardzo lekki, jest bardzo sztywny, natomiast jest bardzo kruchy. Jest również elementem, który determinuje dużo wyższy wydatek, jeżeli chodzi o zakup materiału, zakup gotowego układu wydechowego z tytanu. Natomiast, co ciekawe, ten sam układ wydechowy zbudowany ze stali nierdzewnej, ten sam układ wydechowy zbudowany z tytanu będzie brzmiał zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że grubość ścianki układu wydechowego z tytanu i ze stali nierdzewnej będzie stanowiła o tym, że ten układ wydechowy, ten element naszego samochodu będzie ten dźwięk emitował w różny sposób. A więc nie sam charakter budowy, ale sam materiał również stanowi o różnicy akustycznej. To który brzmi lepiej? No, ciekawe pytanie. Są auta, w których układ wydechowy ze stali nierdzewnej brzmi zdecydowanie lepiej niż z tytanu. Można tutaj podać parę przykładów i tutaj tak naprawdę, bynajmniej w moim mniemaniu, Mercedesy, Audi czy BMW zdecydowanie w większości prac, które wykonujemy przy tych samochodach, żeby już nie mówić o konkretnych modelach, to auta, które brzmią dużo lepiej na układzie wydechowym nierdzewnym. Jest to układ wydechowy, który również odbiera bardzo dużo drgań, a więc w dużej mierze determinuje o tym, że ten dźwięk jest przyjemniejszy i z zewnątrz i wewnątrz dla osoby, która tym samochodem się porusza. Natomiast są też auta, do których tytan pasuje, i są to przede wszystkim superkary. Tak więc jeżeli mówimy o autach z grupy tych egzotycznych, a więc silniki V8, V10 i w górę, tak, tam płaski charakter układu wydechowego jest potęgowany przez tytan i tam możemy oczekiwać, że ten materiał będzie generował dużo fajniejsze brzmienie. A w takim razie realnie jaka jest różnica w wadze takiego kompletnego układu? Załóżmy, że downpipe mamy taki sam, a cała reszta jest zrobiona tytan versus stal nierdzewna. Tak na przykład jak mówiliśmy o sekcji pierwszej układu wydechowego, jaką jest downpipe, no, tam są zbyt wysokie temperatury, żeby ten tytan sobie z tym poradził. Mimo tego, że jest twardym materiałem i każdemu z nas kojarzy się tak siermiężnie, nie jest w stanie on długotrwale pracować w warunkach przy tak dużej temperaturze, z jaką radzić musi sobie downpipe. Tam zdecydowanie wygrywa stal nierdzewna. Jeżeli chodzi o resztę układu wydechowego, tak, tytan potrafi być nawet dwukrotnie lżejszy niż odpowiednik układu wydechowego zbudowany ze stali nierdzewnej. Często spotykamy się też z takim pojęciem, że układ wydechowy jest policzony. Czy to jest prawda, że układy wydechowe trzeba liczyć?
praktyce fajnie, żeby układ wydechowy był policzony. Natomiast nie zawsze jest taka możliwość, żeby wynik tych wyliczeń stanowił faktycznie o tym, jak ten układ wydechowy wygląda. Dlatego w praktyce bardzo ważnym tematem jest doświadczenie. I to nie jest jakaś wartość wyssana z palca. Po prostu wiemy, w jakiej przestrzeni średnic, w jakiej wielkości tłumików, w jakim materiale się poruszać w danym samochodzie z danym silnikiem, po to, żeby brzmiał i generował moc. Jeżeli chodzi o liczenie układów wydechowych, kolektory wydechowe w silnikach wolnossących to jest temat, który trzeba policzyć. To nie może być przypadek. Tam walczymy z miejscem, walczymy z długością. Jeżeli chodzi o resztę układu wydechowego, nie uważam, żeby to była rzecz, którą należy jakoś skrupulatnie policzyć. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wspomniałem, wynik tych wyliczeń nie zawsze będzie stanowił o pokryciu z tym, co możemy fizycznie zrobić w aucie. Na ten przykład możemy sobie policzyć, że układ wydechowy do tej korwety powinien być taki i taki, ale musiałby wystawać 3 metry za auto, albo musielibyśmy go zawinąć, tak, w ten sposób. Tak więc to bardzo często to jest tak, że staramy się wykonać najbardziej zracjonalizowany możliwy układ wydechowy, jaki da radę w danym aucie z wykorzystaniem danego miejsca. Tak więc teoretycznie, tak, fajnie, żeby był policzony. W praktyce nie zawsze da radę to zrobić i jeżeli spotykacie się z czymś takim, że komuś gdzieś tam układ wydechowy policzył, to trzeba pamiętać o tym, że to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo wyliczeń i bardzo wiele warunków ma na to wpływ. Tak więc temperatura otoczenia, temperatura spalin, sposób, w jaki są oddawane i tak dalej, i tak dalej. I więc jeżeli tym wyliczonym układem wydechowym wpadniecie sobie w kałużę, to te wyliczenia właśnie się zmieniają. Czyli kluczowe jest, żeby osoba, która zajmuje się, osoba czy firma zajmująca się robieniem tego wydechu, żeby miała odpowiednie doświadczenie w pracy z konkretnym na przykład modelem samochodu, tak? Jeżeli zrobiłeś tych emek, nie wiem, 50, to wiesz, że przy takiej średnicy ona brzmi bardziej tak, przy takiej tak, a obie te średnice pozwalają na uzyskanie jakichś tam mocy, które są konieczne czy tam oczekiwane do uzyskania. Tak? Dokładnie tak. Tak więc fajnie jest wydech policzyć, natomiast trudno na podstawie tych wyliczeń taki wydech zbudować. Więc głównie opieramy się na doświadczeniu i wiedzy ogólnej, jeżeli chodzi o budowę układów wydechowych. Zanim zaczniemy budować układ wydechowy, możemy jeszcze powiedzieć o kolektorach wydechowych. Kolektor wydechowy to element, który bezpośrednio stanowi o wylocie spalin z silnika. I tak naprawdę mamy dwa przykłady kolektorów w silniku doładowanym i w silniku wolnossącym. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku poprawność budowy, poprawność pomysłu na budowę kolektora wydechowego w znaczącym stopniu przekłada się na to, jak wdzięcznie nasz samochód odda moc, jak wdzięcznie te spaliny opuszczą silnik i z jaką temperaturą. Trzeba pamiętać o tym, że kolektor wydechowy to ten element układu wydechowego, który wykonuje najcięższą pracę. Tam spaliny mają najwyższą prędkość, są również najgorętsze. Tak więc w kolektorze wydechowym temperatura spalin jest najwyższa. Jeżeli mówić o kolektorze w układzie wydechowym w silniku doładowanym, musimy skupić się na jednej rzeczy, aby spaliny w jednakowym czasie, z jednakową drogą dotarły do sprężarki napędzającej silnik, a więc tym samym determinując o tym, że nasze doładowanie w układzie w silniku będzie narastało szybciej, w sposób bardziej liniowy. Jeżeli mówimy o silnikach wolnossących, no to już jest gruba teoria, dlatego że każdy silnik wolnossący posiada pewną charakterystykę, która jest potęgowana przez charakter i budowę kolektora wydechowego. W silniku wolnossącym sposób połączenia wszystkich runnerów, grubość ścianek kolektora wydechowego, długość runnerów, a więc tych poszczególnych elementów, które później tworzą całość kolektora, jest bardzo ważna i nie może być przypadkowa. Co tam masz fajnego? Porozmawiamy teraz o termoizolacji. Skoro jesteśmy przy kolektorach i mówimy już o tym, jak powinny wyglądać, jak sobie radzą, z czego je budujemy, to powiedzmy jeszcze o tym, że jako element, który współpracuje z najwyższą temperaturą w układzie wydechowym w jednostce napędowej, wymaga bardzo często izolacji termicznej, która również może wyglądać w kilka sposobów. Rozróżniamy tak naprawdę 3 główne typy takiej izolacji. Bardzo niegdyś popularna izolacja, która opierała się o powłokę ceramiczną. Jest to ceramika nałożona na surowy kolektor wydechowy. Jest to o tyle fajna sprawa, że tak naprawdę w każdym tym newralgicznym punkcie grubość tej powłoki jest taka sama i tym samym na miarę grubości samej powłoki
termika nie ogranicza nam dostępu do pewnych miejsc, które mogą na przykład stanowić o trudności w montażu. A więc w odróżnieniu od takiej zgrzewanej termoizolacji, ceramika jest bardzo cienka i ceramikę możemy nałożyć w dowolnym możliwym miejscu i nie ogranicza nam to możliwości dostępu do pewnych miejsc w kolektorze wydechowym. Drugim sposobem termoizolacji układu wydechowego jest już odchodzący do lamusa bandaż, z którym większość z nas, chcąc nie chcąc, się spotkała. Było to bardzo popularne rozwiązanie, które polegało na owinięciu danego elementu układu wydechowego takim kocem, który stanowił o termoizolacji. Natomiast jest to bardzo nietrwałe rozwiązanie i przede wszystkim podatne na takie sytuacje, w których układ wydechowy, czy jakikolwiek termoizolowany element w kontakcie z czymś łatwopalnym stanowił o tym, że bandaż przyczyniał się do tego, że pożar w samochodzie był nie do poskromienia. Ostatnim i coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o termoizolację, jest tak zwany heat shield dwuwarstwowy, którym zgrzewamy izolację już bezpośrednio do kolektora czy do innego elementu układu wydechowego. Jeżeli rozpatrujemy trzeci z podanych przykładów termoizolacji, to pokażę Wam, na czym to polega. Najważniejszym elementem tej termoizolacji jest jej właściwa postać, która przedstawia się w taki sam sposób, która jest zbudowana w taki sam sposób jak wygłuszenie tłumika. Jest to silikat, który absorbuje ciepło i ogranicza emisję tego ciepła do zewnątrz. Tego typu matą w odpowiednich odcinkach oklejamy dany element układu wydechowego, szczelnie wypełniając każdą przestrzeń, która będzie nam emitowała jakieś tam ciepło w układzie wydechowym. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo efektywne, dlatego że jest kilkukrotnie lepszym rozwiązaniem niż ceramika czy ewentualnie bandaż. Natomiast jest czasochłonne i przede wszystkim odbiera nam odrobinę miejsca, jeżeli chodzi o takie zakamarki, w których możemy mówić, że będzie problem z montażem tego układu wydechowego czy tego kolektora. Tak jak spojrzycie na tym przykładzie, ceramika jest świetnym rozwiązaniem, dlatego że wszelkiej maści elementy montażowe tego kolektora są w takich miejscach, gdzie tej przestrzeni do swobodnego kręcenia za bardzo nie ma. Gdybyśmy ten kolektor wydechowy zaizolowali z użyciem heat shieldu, mielibyśmy mocno ograniczoną, a Byśmy czasem go nie nawet przykręcili. niemożliwą swobodę, jeżeli chodzi o montaż, demontaż. Jeżeli już możemy sobie pozwolić na ten sposób termoizolacji, zdecydowanie polecam, tak jak mówiłem, efektywność i przede wszystkim trwałość. Tego typu oklejony element układu wydechowego owijamy następnie blachą nierdzewną i zgrzewamy ją za pomocą blacharskiego spotera. Dlaczego? Dlatego, że wartość termiczna jest zachowana w tym elemencie, natomiast trwałość jest oparta o obudowę ze stali nierdzewnej. Tak więc czy woda, czy wyciek oleju, czy cokolwiek innego, co mogłoby wpłynąć na to, że ta trwałość będzie ograniczona, zostanie zatrzymane przez szczelną obudowę ze stali nierdzewnej. A po co się robi w ogóle ochronę termiczną? Czy to jest tylko kwestia tego, żeby było po prostu chłodniej pod maską, czy to jest też kwestia, nie wiem, prędkości i temperatury spalin? Fajnie, że o tym wspominasz, bo tak naprawdę warto wspomnieć o dwóch rzeczach. Bezpieczeństwo, kiedy już mamy układ wydechowy, kiedy teoretycznie nawet skupiamy się na budowaniu mocy, a więc elementem nieodłącznym tego przedsięwzięcia będzie wyższa temperatura, musimy zabezpieczyć wszelkiej maści rzeczy, które gdzieś tam blisko tego układu wydechowego są. Plastikowe wtyczki. Plastikowe wtyczki, gumowe przewody, czy cokolwiek innego, co znajduje się w pobliżu układu wydechowego, kolektora, downpipe'a, czyli tych elementów, gdzie ta temperatura jest najwyższa, tam musimy zadbać o bezpieczeństwo, a więc o izolację układu wydechowego. W fabrycznych autach też ją znajdziemy, nie tak efektywną, natomiast dobrze, żeby była. Zanim coś spłonie w aucie, to warto się nad tym pochylić. Jak spłonie, to już się nie ma nad czym pochylać. To już nie ma czego izolować, tak jest, dokładnie. Drugim takim aspektem przemawiającym za izolacją, wspomniałem o tym wcześniej, spaliny posiadając pewną temperaturę mają również swoją prędkość. Im cieplejsze spaliny, im wyższa temperatura, tym szybciej opuszczają dany element układu wydechowego. Izolując układ wydechowy w jakikolwiek sposób wpływamy na to, że część tego ciepła zamykamy w układzie wydechowym, a więc podnosimy temperaturę spalin, tym samym prędkość spalin wzrasta. A na tym nam zależy.
Tak naprawdę, jeżeli chodzi o izolację układu wydechowego, przede wszystkim skupiamy się na bezpieczeństwie. To na tym nam zależy najbardziej, a więc to, o czym mówiłeś, fajnie, żeby nic nie spłonęło i się nie roztopiło w okolicach układu wydechowego. Jeżeli pytać o temperaturę, jakie tam panują, one są mocno uzależnione od tego, oczywiście w jakiej kondycji jest silnik, Czyli, ale co mówisz, nabroił że nasz to jest generalnie drugorzędna tuner. sprawa, tak? Tak, dokładnie tak. Jest to ważny case, żeby tą temperaturę jakkolwiek okiełznać, a biorąc pod uwagę, że ona potrafi sięgać w silnikach spalinowych 800, 900, a nawet i 1000 stopni, mówimy o EGT, to taki układ wydechowy może być naprawdę gorącym elementem pod naszą maską. Wszystkie nowe samochody są wyposażone w DPF-y. Bardzo częstym modem jest to, że się DPF-y usuwa, zmieniając downpipe i robiąc sportowy katalizator. Jak to się ma do przepisów, jak to się ma do badań okresowych samochodów? Już pomijam gwarancję, no bo wiadomo, że jak to zrobimy, to gwarancji nie ma. Jak to wygląda z twojej perspektywy i z twojej wiedzy odnośnie tego? Temat jest bardzo szeroki i warto zacząć od tego, że skoro mamy już do dyspozycji rozwiązania, które stanowią o tym, że nasze auto może brzmieć i niekoniecznie musi śmierdzieć, tak kolokwialnie rzecz ujmując, to warto z nich korzystać. Jeżeli mówimy o modyfikacjach, o których wcześniej wspominaliśmy, że zastępujemy katalizator czymś sportowym, wycinamy coś, wstawiamy coś, to warto pamiętać o tym, że żaden zamiennik sportowy, żaden odpowiednik sportowy naszego katalizatora, naszego filtra GPF czy DPF-a nie będzie tak mocno efektywny jak ten oryginalny. Dlaczego? Dlatego, że restrykcyjność, o której wcześniej mówiliśmy, to nie tylko i wyłącznie ograniczenie mocy, ale również ten punkt, w którym nasz katalizator dużo szybciej zaczyna działać. Warto pamiętać o tym, że katalizator DPF czy różnego rodzaju filtry, ażeby spełniały swoją funkcję, potrzebują określonej temperatury. Jako ten element restrykcyjny buduje tą temperaturę seryjny katalizator dużo szybciej niż ten sportowy. Finalnie da radę zrobić układ wydechowy, który będzie miał katalizator. Da radę zrobić to tak dobrze, żeby ta norma emisji spalin była spełniona. Natomiast czy możemy oczekiwać takich samych wartości jak ten fabryczny katalizator? Nie. Pamiętajmy o tym, że odpowiednik filtra w wymiarze sportowym dużo wolniej będzie się nagrzewał, dużo wolniej będzie spełniał normę emisji spalin. A więc odpowiadając na twoje pytanie, tak, sportowy układ wydechowy oparty o sportowy katalizator czy sportowy DPF może mieć problem z przejściem badania technicznego. Na pewno trzeba na ciepłym wydechu dojechać na Dokładnie badanie. tak. Tak, więc jeżeli jedziecie na badanie kontrolne swoim modyfikowanym samochodem, to dobrze je rozgrzejcie. To pan diagnosta nie postawi wam czerwonej kropki. Natomiast warto pamiętać też o tym, że nie zawsze my potrzebujemy w ogóle ten DPF, czy ten GPF, czy ten katalizator usuwać. Są takie auta i tutaj ikoniczny przykład tak de facto i bardzo często spotykany w naszym warsztacie, czyli BMW M3, M4, M5, czyli auto ze stajni M. Są to auta, w których możemy budować bardzo wysokie moce, bardzo fajną akustykę, bez potrzeby ingerencji w ekologię, czyli bez potrzeby wymieniania oryginalnego katalizatora na sportowy. Kwestia, od której bardzo często zaczyna się rozmowa, czyli ile takie coś może kosztować. Warto pamiętać o tym, że są wydechy i są wydechy. Pracy nierówna i tak naprawdę, jeżeli porównywać by różnego rodzaju układy wydechowe, to warto skupić się na tym, żeby przede wszystkim ten układ wydechowy był wykonany ze stali nierdzewnej i spełniał nasze oczekiwania, a o nic więcej nie chodzi. Tak więc jeżeli decydujemy się o tym, że chcielibyśmy mieć układ modyfikowany w swoim samochodzie, to pamiętajcie o tym, że to nie jest kwestia przypadku, jak on będzie brzmieć. My chcemy, żeby on brzmiał tak, a nie inaczej i produkt, który nabywamy, usługę, którą nabywamy, jest po to, żeby spełnić nasze oczekiwania. A więc jeżeli już pojawi się potrzeba budowy układu wydechowego, zapytajcie, z czego jest wykonany, o jaką będzie miał średnicę, z czego są wykonane tłumiki, czy jest to tłumik aktywny, czy pasywny, jak odbywa się sterowanie, ażeby poznać wszelkiej maści argumenty stanowiące za i przeciw. Cena jest tylko i wyłącznie wymiernym skutkiem tego, jak dużo czasu musimy poświęcić na budowę układu wydechowego. Jeden układ wydechowy będziemy budować dzień, inny układ wydechowy, mimo tego, że będzie miał tą samą długość, ale nieco więcej zakrętów i więcej potrzeb, będziemy budowali tydzień. To stanowi o kwocie. W takim razie, jak mówimy o pieniądzach, to jakiego rzędu kwotę należałoby przeznaczyć na zrobienie wydechu w takim, no w hot hatchu? Powiedzmy od downpipe'a cały wydech, nie wiem, w Golfie, rząd wielkości, czy to jest 10 000, czy to jest 5 000,
Jak to wygląda? Wszystko zależy od naszych potrzeb, tak? Jeżeli chcemy mieć wydech pasywny, aktywny, najtańszym możliwym rozwiązaniem będzie budowa układu wydechowego bez przepustnic. Tak więc najprostsze modyfikacje to są kwoty rzędu 3, 4, 5 tysięcy złotych, kiedy mówimy czy to o downpipe, czy to o tłumiku końcowym. Jeżeli chodzi o całkowite realizacje, kiedy przebudowujemy cały układ wydechowy, no to tak naprawdę sky is the limit. Takim popularnym układem wydechowym w nowych autach, czyli właśnie M3, M4, są to kwoty zbliżające się do 20 tysięcy złotych, gdzie nie mówimy o takich rozwiązaniach, jakimi są indywidualne układy wydechowe z tytanu, dlatego że to już są kwoty, które potrafią przekroczyć te 20 tysięcy i dużo, dużo więcej. Sporo się dziś dowiedzieliśmy o układach wydechowych. Ja myślę, że jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to napiszcie je w komentarzu. My się na pewno jeszcze nie raz zobaczymy. Dzięki za rozmowę. Dzięki, Jerzy. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. A wy oczywiście subskrybujcie, jeśli uważacie, że coś wartościowego się dowiedzieliście. Cześć, do zobaczenia.